Cześć, witam Was w kolejnym odcinku rowerowych porad. Dziś opowiem Wam o ergonomicznych chwytach, rączkach, gripach, jak zwał, tak zwał. W każdym razie pokażę Wam kilka ich rodzajów oraz opowiem o tym, kiedy warto stosować takie chwyty. I na początek dwa słowa o zwykłych, tradycyjnych, okrągłych takich chwytach kierownicy. Niestety może okazać się tak, że nawet po dobrym ustawieniu klamki i manetki, ja o tym będę opowiadał w jednym z następnych odcinków, nawet po dobrym ich ustawieniu może się okazać, że dłoń jest nadmiernie zgięta w nadgarstku, jest utrudniony przepływ krwi, ale także mamy ucisk na nerwy. I ciężko może być uzyskać taką naturalną, wyprostowaną pozycję tutaj w nadgarstku. I pokażę Wam teraz, jak to wygląda w przypadku chwytów ergonomicznych. Mam tutaj chwyty Ergon GP1, no i zobaczcie, mamy tutaj dużo większą powierzchnię do podparcia dłoni, dzięki czemu po pierwsze mamy po odpowiednim ustawieniu oczywiście tutaj tej końcówki, mamy większą pewność, że dłoń będzie ustawiona w odpowiedniej pozycji, nie będzie się zginać, będzie wyprostowana i również dzięki temu, że tu jest większa powierzchnia, będzie mniejszy ucisk na nerw łokciowy. Dzięki temu jest większa szansa, że nie będziemy mieli problemu z drętwieniem dłoni, z bólami tutaj w dłoniach. I bardzo ważne jest, aby kupując taki chwyt, dobrać odpowiedni rozmiar. Akurat Ergon robi zazwyczaj w dwóch rozmiarach, małym i dużym. Dobiera się to do wielkości dłoni. Najlepiej albo zmierzyć sobie dłoń, albo wybrać się do sklepu, aby przymierzyć sobie takie chwyty, tak aby nie było później problemu z tym, że na przykład za mały chwyt, czyli za mała powierzchnia, będzie ona sprawiała, że ten chwyt nie będzie tak dobrze podpierał nam dłoni jak potrzeba. Natomiast jeżeli weźmiemy za duży chwyt do naszej dłoni, może się okazać, że nie będziemy na przykład w stanie odpowiednio go złapać i pewnie trzymać kierownicę. I kupując tego rodzaju chwyty ergonomiczne, warto również sprawdzić, do jakiej aktywności, do jakiego rodzaju jazdy na rowerze są one przeznaczone. Te, które tutaj akurat mam, są do jazdy turystycznej, do jazdy codziennej, ale producenci produkują również chwyty do jazdy górskiej, do jazdy ekstremalnej, na przykład do downhillu, do freeride'u. I warto na to spojrzeć właśnie wybierając, a za chwilkę pokażę Wam chwyty do jazdy MTB. Natomiast kupując chwyty, warto również zwrócić uwagę na to, jest to bardzo wygodna sprawa, aby miały one mocowanie na klucz imbusowy. Natomiast plusem jest to, że po odkręceniu tej śruby, mam ją tutaj odkręconą, chwyty schodzą bez żadnego wysiłku, nie ma żadnego problemu z kombinowaniem z gorącą wodą, z wodą z Ludwikiem, z lakierem do włosów. Można w każdej chwili w razie potrzeby zdjąć takie chwyty, czy chociażby nawet je ustawić. To w przypadku ergonomicznych chwytów jest bardzo istotne, z tego względu, że nie można ich założyć jakkolwiek. Trzeba je po założeniu później jeszcze dopasować do tego, jak będzie nam wygodniej do naszej anatomii i budowy ciała. Natomiast bardzo fajną sprawą są również chwyty ze zintegrowanymi rogami. I ten chwyt, który tutaj założyłem, jest to model Ergon GS2 przeznaczony do jazdy górskiej. On oprócz tego ergonomicznego wyprofilowania ma również zintegrowany róg na dwa palce. I jest on regulowany, możemy go sobie ustawić naprawdę w sporym zakresie, tak żeby było nam wygodniej. Tutaj każdy musi sobie dobrać to ustawienie do własnych preferencji i później po skręceniu oczywiście śrubką on nie będzie się już nam przemieszczał. Jest to bardzo fajna sprawa z tego względu, że możemy oprócz tego trzymania tutaj kierownicy, możemy również złapać sobie róg, zmienić pozycję dłoni. Jeżeli dłoń nam się zmęczy albo będziemy chcieli zmienić możliwość sterowania rowerem, rower wtedy będzie trochę bardziej skrętny. Mamy możliwość skorzystania z tego rogu. On jest akurat na dwa palce. Ergon ma jeszcze kilka innych modeli. Są modele również z karbonowym rogiem. Będzie lżejszy od tego tutaj z tworzywa sztucznego. I ostatnim chwytem, który chciałbym Wam pokazać, jest model Ergon GP3, czyli również model turystyczny. Ma on większą poduszeczkę podpierającą dłoń niż te modele do jazdy górskiej. Ma również regulowany róg. Akurat tutaj mamy róg na 3 palce, ale jest dostępny także dwupalcowy, 4, a nawet 5-palcowy, gdzie całą dłoń możemy sobie na rogu położyć. Jest to już taki naprawdę bardzo turystyczny model tego chwytu. I róg również
bardzo się przydaje podczas jazdy turystycznej właśnie z tego względu, że możemy zmienić pozycję dłoni na kierownicy. Przydaje się to zwłaszcza podczas wielogodzinnych przejazdów, kiedy pomaga to w odciążeniu dłoni. Ok, mam nadzieję, że ten odcinek przyda się osobom, które mają problemy z drętwieniem palców, z bólem dłoni. No i mam nadzieję, że chwyty ergonomiczne pomogą Wam w rozwiązaniu tego problemu. Ja jeszcze czekam na Wasze komentarze. Dajcie znać, czy mieliście problemy właśnie z drętwieniem dłoni, z problemem zespołu cieśnin nadgarstka. Jak sobie z tym poradziliście? Czekam na Wasze komentarze. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, hej!